Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Ostatni nasz dłuższy pobyt w Cornwalli był w miarę udany, lecz nie udało nam się zobaczyć numer 1 na liście wszystkich atrakcji, czyli St. Michael Mount, i dzisiaj wracamy do pięknej Cornwalli na troszkę dłużej. Jedziemy z Aylesbury do Marazion, miasta słynącym z zamku mieszczącym się na pływowej wyspie, do którego mamy około 5 godzin szybkiej jazdy autostradami. Jak widać, sobota to nie najlepszy dzień na rozpoczynanie wakacji i chyba połowa centralnej Anglii też wybrała sobie Cornwallię jako cel podróży wczesnych wakacji w końcówce czerwca. Kalkulowałem, że będą lekkie opóźnienia na drodze i planowaliśmy, by nie zmarnować tego dnia samą jazdą i by odwiedzić słynnego producenta cydru Hayley's Cornish Cider Farm w Cornwalli. Niestety moje obliczenia okazały się mocno błędne odnośnie korków i mimo, że w miarę płynnie filtrowaliśmy między samochodami, to przyjechaliśmy 40 minut przed zamknięciem farmy i nie zdążyliśmy wejść na teren produkcji cydru, wina i ginu, na czym mi mocno zależało, bo sam jestem amatorem i robię domowe cydry, piwo czy wino. Na miejscu jest restauracja, sklepik oraz muzeum. Jest również sporo atrakcji dla dzieci, jak farma ze zwierzętami czy wycieczka traktorem przez spory sad jabłoni. A dla amatorów trunków jest degustacja w barze z próbkami. Jeżeli ktoś tam był, niech da znać w komentarzu, czy też poleca to miejsce, bo mi się akurat bardzo spodobało. My po zakupieniu kilku trunków i suwenirów udaliśmy się do pola namiotowego, które mogliście zobaczyć w przedostatnim filmiku, czyli do Meadows Campsite. Małe, czyste pole z miłymi właścicielami, czystymi toaletami i prysznicami, a w punkcie można zamówić podstawowe produkty na drugi dzień, jak chleb, jajka i tym podobne. Zostajemy tu na 2 noce, porobimy kilka nocnych ujęć w zamku i by z samego rana udać się na zwiedzanie. Do zamku można się dostać na 2 sposoby. O ile jest odpływ, to krótkim spacerem groblą, która znika podczas przypływu. I wtedy jedynym sposobem jest płynięcie statkiem lub wpław, jeżeli ktoś się czuje na siłach. Chociaż kiepsko by było zwiedzać tam w stroju kąpielowym. Zalecam wcześniej rezerwować wejścia i sprawdzić terminy, bo za pierwszym razem jak byliśmy, to nie było możliwości zwiedzania zamku ani dostania się na wyspę, bo było nieczynne. Koszt wejścia na zamek oraz zwiedzania ogrodów na wyspie kosztował nas 24 funty od osoby, plus do tego 5 funtów za przepłynięcie łódką w 2 strony. Całościowo to trochę drogo, ale musimy pamiętać, że w Europie występują, z tego co się orientuję, tylko 2 takie atrakcje, tu w Anglii oraz Imiennik we Francji, choć tamten jest podobno mniejszy i mam nadzieję, że kiedyś to zweryfikujemy. Wyspa ma ciekawą legendę, która twierdzi, że wioska Marazion była terroryzowana przez okrutnego olbrzyma kormorana, który pożerał zwierzęta, a w nocy wracał na wyspę. Miejscowy chłopak o imieniu Jack podstępem zgładził olbrzyma, po którym zostało kamienne serce znajdujące się na wyspie, zaraz po drodze jak wychodzimy do zamku. A o Jacku została słynna angielska legenda Jack the Giant Killer. Inną ciekawostką było, że byliśmy zaledwie 2 tygodnie przed kwitnięciem 45-letniej agawy, które kwitną tylko raz przez całe swoje życie i rosną do niesamowitych rozmiarów. Ta w ogrodach zamkowych urosła do ponad 7 metrów wysokości. Na miejscu oprócz 2 sklepików jest kawiarnia, lodziarnia oraz restauracja. Obejście całości zajęło nam około 4 do 5 godzin, po których wróciliśmy na ląd i poszliśmy coś przekąsić w lokalnym pubie Fire Engine Inn. Następnym naszym punktem w drugim dniu naszej wyprawy było Carnegie Cove, zatoczka z szeroką plażą, do której prowadzi znany szlak South West Coast Path.
Plan zakładał lepszą pogodę i że na miejscu na plaży wygrzejemy kości i to trochę ostudzimy mięśnie w chłodnym Morzu Celtyckim. Jednak pogoda od razu zadewidowała nasze zamiary i sama plaża straciła cały swój urok. Dobił nas również 8-kilometrowy spacer do tej plaży, który pochłonął 2,5 godziny, a już samo włóczęgowanie się po St. Michael Mount trochę nas męczyło. Dlatego nie zatrzymaliśmy się na plaży, a w planie powrotnym do namiotu miał być autobus lub Uber po tym jak dotrzemy do głównej ulicy. A tu niespodzianka, autobusy nie kursowały już o tej porze, brak lokalnych uberzystów i musieliśmy nawrócić i kombinować z mapami na telefonie, by znaleźć skróty do miasteczka i oczywiście nie obyło się bez problemów technicznych, tak jak to bywa w drugi dzień naszych wypadów. Problem z kamerą oraz brak prądu w powerbanku spowodował brak nagrań z naszego powrotu oraz w pewnych momentach lekko podniesionym ciśnieniem, gdy nie byliśmy pewni, czy idziemy dobrym skrótem. Niemniej jednak dotarliśmy z powrotem do namiotu bodajże przed 21, więc jeżeli wpadniecie na podobny pomysł, warto wcześniej zorganizować sobie jakiś transport powrotny, bo gdybyśmy zostali na tej plaży z 2 godziny dłużej, no cóż, byłoby pewnie ciekawiej. Link do naszej pierwszej wycieczki znajdziecie również w opisie. Następną atrakcją będą mało znane ogrody z rzeźbami mieszczące się niedaleko Marazion, a po nich pojedziemy do Drebach, do ogrodu botanicznego z prywatną plażą. Także zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!